Witam wszystkich. W tym filmiku pokrótce omówię międzynarodowy alfabet fonetyczny, posługując się standardową, nazwijmy to planszą IPA Chart, wydaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne International Phonetic Association w 2015 roku. Jest to jak do tej pory najnowsza wersja alfabetu fonetycznego. Od razu uprzedzam, zdecydowanie odradzam oglądanie całego materiału ciurkiem. Jest to ogromna dawka informacji, praktycznie niemożliwa do przetrawienia naraz. Polecam podchodzić do tego po kawałku, z przerwami, tak żeby mózg był w stanie to jakkolwiek ogarnąć. Tradycyjnie zaczynam od przedstawienia wiadomości potrzebnych do zrozumienia materiału, które zakładam, że już są znane. A są to podstawowa, choćby intuicyjna znajomość pojęcia głoski i podziału głosek na samogłoski i spółgłoski. Przydać się może również intuicyjnie rozumiane pojęcie fonemu i jego różnicy od pojęcia głoski, a także znajomość anatomii jamy ustnej. Tak słowem wstępu. Czym w ogóle jest międzynarodowy alfabet fonetyczny? Jest to mianowicie ustandaryzowany sposób zapisu dźwięków mowy w taki sposób, aby można było przedstawić dowolny dźwięk dowolnego języka. Głoski najpopularniejsze, pojawiające się najczęściej w językach, zwłaszcza językach indoeuropejskich, zapisywane są po prostu literami pisma łacińskiego. Do mniej popularnych używa się liter greckich oraz liter łacińskich ze zmodyfikowanym kształtem lub dodatkiem znaków diakrytycznych. Co ważne, jeśli dwa różne słowa w jakimkolwiek języku różnią się brzmieniowo, choćby minimalnie, to zawsze można tę różnicę uwzględnić w zapisie fonetycznym. Zbiór znaków międzynarodowego alfabetu fonetycznego jest do tego wystarczający. Omawianie zacznę od zgrubnego przedstawienia, jak w ogóle wygląda plansza IPA, później przejdę do omówienia konkretnych pól. Skupię się jedynie na różnorodności głosek i ich artykulacji i brzmieniu, na razie zaniedbując ich zastosowanie w konkretnych językach. Co do brzmienia, dla spółgłosek zastosuję takie przedstawienie, jakie prezentuje Wikipedia, czyli w postaci sylaby z samogłoską a. Zatem, gdy na przykład będę przedstawiał spółgłoskę b, pokażę ją za pomocą sekwencji sylab ba, a ba. Będę się starał przedstawiać głoski jak najdokładniej, choć nie obiecuję, że będą idealne. Zwłaszcza te, które nie występują w językach, które znam i którymi się posługuję. Aparat artykulacyjny kształtuje się w dzieciństwie i istnieje nawet możliwość, że niektórych głosek nigdy nie będę mógł się nauczyć. Po prostu nie będzie takiej fizycznej możliwości. Nagram również kolejny materiał, gdzie przedstawię rozpowszechnienie poszczególnych głosek i porównam je z fonetyką najbliższych mi języków, czyli polskiego, angielskiego i francuskiego. Link będzie w opisie, jak tylko materiał się pojawi. A zatem, plansza IPA składa się z kilku pól, w których mamy przedstawione głoski i ich modyfikatory. Na samej górze tabela spółgłosek płucnych, poniżej znacznie mniejsza, przedstawiająca spółgłoski niepłucne oraz lista dodatkowych symboli oznaczających głoski płucne, które po prostu niewygodnie było mieścić w tabeli głównej. Z prawej strony diagram samogłosek, pod nim dodatkowe znaki oznaczające akcent, podział słowa i iloczas, czyli długość samogłoski. Z lewej na dole spora tabela modyfikatorów głosek precyzujących ich sposób wymawiania i na koniec, na samym dole po prawej, tony. Zacznę od spółgłosek płucnych, choćby dlatego, że są na samym początku planszy i jest ich najwięcej. Spółgłoski płucne powstają, gdy powietrze płynące z płuc napotka w aparacie artykulacyjnym barierę lub przewężenie. Spółgłoski dzielimy ze względu na sposób i miejsce artykulacji. Spółgłoski przedstawione w jednej kolumnie mają wspólne miejsce artykulacji, czyli element aparatu artykulacyjnego, w którym występuje bariera, a spółgłoski w jednym rzędzie są powodowane w taki sam sposób artykulacji, czyli po prostu rodzaj tej bariery. Jeśli w danym polu znajdują się dwie spółgłoski, lewa z nich przedstawia spółgłoskę bezdźwięczną, a prawa dźwięczną. W artykulacji spółgłosek dźwięcznych uczestniczą także więzadła głosowe, których drżenie powoduje dźwięk bazowy. Spółgłoski bezdźwięczne pozbawione są tego drżenia, więzadła pozostają, że tak powiem, w spoczynku. Puste białe pola oznaczają głoski możliwe do wyartykułowania, jednak nie znalezione do tej pory w żadnym języku lub takie, które po prostu nie otrzymały oddzielnego znaku. Pola szare, głoski fizycznie niemożliwe do wymówienia. Na początek omówię miejsce artykulacji. Aby to jednak zrobić, muszę przedstawić jeden ze sposobów, aby móc pokazać konkretne głoski. Nazwy miejsc i sposobów artykulacji będę przedstawiał kolejno w wersji spolonizowanej, polskiej rodzimej, o ile oczywiście istnieje, i angielskiej.
Nie zacznę od samej góry tabeli, a od tego wiersza, w którym jest najwięcej spółgłosek, czyli od spółgłosek frykatywnych, szczelinowych, fricatives. Są to spółgłoski, które powstają, gdy powietrze napotka jedynie przewężenie, szczelinę, stąd nazwa. Powoduje to powstanie charakterystycznego szumu. I tak, podział spółgłosek na podstawie miejsca artykulacji przedstawia się następująco. Spółgłoski bilabialne, dwuwargowe, bilabial, powstają na styku warg. Fa, a fa, wa, a wa. Spółgłoski labiodentalne, wargowo-zębowe, labiodental, na styku wargi dolnej i zębów górnych. Fa, a fa, wa, a wa. Spółgłoski dentalne, zębowe, dental, na styku języka i zębów górnych. Tha, a tha, tha, a tha. Spółgłoski alveolarne, dziąsłowe, alveolar, na styku języka i dziąseł. Sa, a sa, za, a za. Spółgłoski postalveolarne, zadziąsłowe, postalveolar, na styku języka i przedniej części podniebienia zadziąsłami. Sza, a sza, ża, a ża. Spółgłoski retrofleksyjne, retroflex, to grupa głosek artykułowana poprzez wywinięcie języka w górę do tyłu. Sza, a sza, ża, a ża. Spółgłoski palatalne, podniebienne, palatal, na styku języka i środkowej części podniebienia. Hia, a hia, ja, a ja. Spółgłoski velarne, miękko podniebienne, velar, na styku języka i tylnej części podniebienia, czyli podniebienia miękkiego. Ha, a ha, ga, a ga. Spółgłoski uvularne, języczkowe, uvular, na styku języka i końcówki podniebienia, czyli języczka. Ha, a ha, ha, a ha. Spółgłoski faryngalne, gardłowe, pharyngeal, na styku nagłośni i jamy gardłowej. Ha, a ha, ha, a ha. I na koniec spółgłoski krtaniowe, laryngalne, glottal, w głośni. Ha, a ha, ha, a ha. Do przedstawienia miejsc artykulacji użyłem spółgłosek szczelinowych, bo występują one dla każdego miejsca artykulacji. Z tego samego powodu do pokazania sposobów artykulacji posłużą mi głoski dziąsłowe. No to lecimy. Spółgłoski plozywne, zwartowybuchowe, plosives, powstają poprzez zablokowanie przepływu powietrza, zwarcie, a następnie jego nagłe uwolnienie, plozja. Ta, a ta, da, a da. Spółgłoski nosowe, nasals, poprzez zablokowanie przepływu powietrza przez jamę ustną, ale otwarcie połączenia z jamą nosową. Na, a na. Spółgłoski drżące, trills, poprzez cykliczne szybkie blokowanie i odblokowywanie przepływu powietrza językiem, jego drżenie. Ra, a ra. Spółgłoski uderzeniowe, taps, flaps, poprzez jednorazowe chwilowe zablokowanie przepływu powietrza językiem, uderzenie, to tak jakby ultrakrótka spółgłoska drżąca z jednym tylko drgnięciem. Ra, a ra. Spółgłoski frykatywne, szczelinowe fricatives, omówiono już wcześniej. Sa, a sa, za, a za. Spółgłoski frykatywne lateralne, szczelinowe boczne, lateral fricatives, czyli spółgłoski szczelinowe z dodatkowym przepływem powietrza w bokach języka. Fa, a fa, la, a la. Aproksymanty, approximants, powstają przy niewielkim przewężeniu, mniejszym niż w przypadku głosek szczelinowych. Ra, a ra. I na koniec spółgłoski boczne, powstające przy przepływie powietrza jedynie po bokach języka. La, a la. Dobra. Spółgłoski płucne zakończone. Sporo tego było, teraz znacznie mniejsza grupa spółgłosek niepłucnych, których artykulacja wymaga oczywiście przepływu powietrza, jednak nie pochodzi on bezpośrednio z płuc. Są to 3 szeregi spółgłosek, które przedstawię od prawej strony tabeli, bo w ten sposób łatwiej będzie je porównać.
przypadku spółgłosek ejektywnych, adjectives, źródłem przepływu powietrza jest gwałtowne uniesienie krtani. Z już poznanych spółgłosek płucnych odpowiedniki ejektywne mogą mieć spółgłoski bezdźwięczne zwarte, na przykład pa, a pa, zmienia się w pa, a pa, a także spółgłoski szczelinowe, w tym szczelinowe boczne, na przykład sa, a sa, zmieni się w sa, a sa. Dalej w artykulacji spółgłosek iniektywnych, implosives, również uczestniczy krtań, jednak jej ruch następuje w dół. Spółgłoski iniektywne można potraktować jako dźwięczne odpowiedniki spółgłosek ejektywnych lub jako odpowiedniki zwartowybuchowych spółgłosek płucnych. Dla przykładu cała seria dwuwargowych. Płucna zwartowybuchowa bezdźwięczna, pa, a pa, dźwięczna, ba, a ba, niepłucna ejektywna, pa, a pa i niepłucna iniektywna, ba, a ba. Na koniec mlaski, clicks, czyli nazwijmy to nieformalnie spółgłoski cmokające, w których źródłem przepływu powietrza jest zasysający je język. Przykład, pozostanie przy głoskach dwuwargowych, zatem mlask dwuwargowy. A. I jeszcze ostatni element czysto spółgłoskowy. Dodatkowe popularne głoski, które po prostu nie weszły do tabeli głównej. Są to spółgłoski epiglotalne, nagłośniowe, epiglottal, które w sumie nie wiem dlaczego nie zostały uwzględnione w tabeli głównej, no ale widocznie tak było łatwiej. A także spółgłoski z podwójną artykulacją, gdzie bariera występuje w więcej niż jednym miejscu. Weźmy na przykład dźwięczny aproksymant labiowelarny, czyli przewężenie między wargami oraz przy podniebieniu miękkim. Ła, a ła. Albo bezdźwięczną spółgłoskę szczelinową alveolopalatalną, przewężenie przy podniebieniu twardym i podniebieniu miękkim. Sia, a sia. Również ważną grupą są afrykaty, czyli spółgłoski zwartoszczelinowe, affricates, które są połączeniem spółgłosek plozywnych i frykatywnych. Przy ich artykulacji następuje zwarcie i częściowe rozwarcie bariery do szczeliny, takie jak w spółgłoskach szczelinowych. Na przykład z połączenia bezdźwięcznego dziąsłowego plozywnego ta, a ta i bezdźwięcznego dziąsłowego frykatywnego sa, a sa powstanie bezdźwięczny dziąsłowy afrykat ca, a ca. A z połączenia dźwięcznego retrofleksyjnego plozywnego da, a da i dźwięcznego retrofleksyjnego frykatywnego ża, a ża powstanie oczywiście dźwięczny retrofleksyjny afrykat da, a da. Dobra. Nareszcie koniec spółgłosek, czas na samogłoski. Samogłoski w przeciwieństwie do spółgłosek powstają, gdy powietrze wydychane z płuc nie napotka żadnej bariery i przepływa swobodnie przez apart artykulacyjny. Jedynym zatem źródłem dźwięku w przypadku samogłosek są więzadła głosowe. Diagram samogłoskowy klasyfikuje je ze względu na 3 kryteria. Wysokość samogłoski, inaczej jej otwartość, modyfikowana pionowym ruchem języka. Od samogłosek przymkniętych, closed vowels, w przypadku których język znajduje się blisko podniebienia, przez półprzymknięte closed mid, półotwarte open mid, aż do otwartych open, kolejne rzędy diagramu. Dalej, ze względu na poziome położenie języka, wyróżniamy samogłoski przednie, front vowels, środkowe, central i tylne, back, kolejne kolumny diagramu. I pozostaje jeszcze zaokrąglenie samogłosek zależne od udziału warg. Jeśli są one zaokrąglone, no to samogłoska jest zaokrąglona, rounded vowels. No a jeśli nie zaokrąglone, to samogłoska również jest niezaokrąglona, unrounded vowel. Na oficjalnym diagramie oddziela je czarna kropka. Po jej lewej stronie jest samogłoska niezaokrąglona, a po prawej zaokrąglona. W pokazanej tabeli nie umieściłem kropki, po prostu po lewej stronie pola jest samogłoska niezaokrąglona, a po prawej zaokrąglona. Diagram przedstawia tak zwane samogłoski kardynalne, wyidealizowane, wyselekcjonowane brzmienia. Tak naprawdę podział samogłosek jest umowny. W różnych językach znajdują się one w różnych miejscach diagramu. Zależy to też od konkretnego dialektu, otoczenia fonetycznego samogłoski, czy po prostu od konkretnego mówiącego. Spójrzmy na przykład na samogłoski przednie niezaokrąglone. Mamy wyróżnione przymknięte i, półprzymknięte półotwarte prawie otwarte i otwarte a.
Jednak tak naprawdę mamy tu do czynienia z ciągłą zmianą otwartości samogłoski od przymkniętego i do otwartego a, czyli coś typu ia. Tak jak mówiłem, uznanie pośrednich dźwięków jest arbitralne. Po prostu trzeba było przyjąć takie, jakie będzie w miarę wygodne do opisu języków. No i zdecydowano się na podział na 4 stopnie otwartości, czasem nawet 7, 4 główne plus 3 pomiędzy nimi. I podobnie będzie z samogłoskami przednią, środkową i tylną dla takiej samej ich otwartości. Podział na 3, czasem na 5 stopni. Dla przykładu samogłoski zamknięte, dla odmiany zaokrąglone. Wyróżnione to są przednia środkowa i tylna u. Choć tak naprawdę jest to ciąg iu. Przejdę teraz do całkiem sporej tabeli na dole, która prezentuje przeróżne dodatkowe znaki, które precyzują sposób wymówienia danej głoski. Nie będę omawiał ich wszystkich, zwrócę uwagę na kilka ważniejszych. Aspiracja, czyli przydech, to jakby dodatkowe delikatne zarysowanie głoski h przy końcu innej spółgłoski. Na przykład bez aspiracji pa, a pa. Z aspiracją pa, a pa. Palatalizacja, czyli zmiękczenie, to dodatkowa artykulacja podniebienna. Na przykład twarde sa, a sa i miękkie, a właściwie zmiękczone sia, a sia. Nosowość, w przeciwieństwie do aspiracji i palatalizacji, dotyczy nie spółgłosek, a samogłosek i oznacza dodatkowy przepływ powietrza przez jamę nosową. Na przykład ustne o i nosowe o. I na koniec dwie niewielkie listy znaków. Zaraz pod samogłoskami jest kilka znaków oznaczających kolejno akcent główny i poboczny wraz z podanym przykładem angielskiego phonetician. Długość samogłoski, długie, półdługie i superkrótkie. Zwykłe samogłoski uznawane są za krótkie i zapisywane bez dodatkowego znaku. Dalej podziały na grupy rytmiczne i sylaby. Oraz opcjonalny łuczek podkreślający brak przerwy przy przechodzeniu między słowami. No i jeszcze druga lista. Tony. Kojarzące się nam głównie z językami orientalnymi, choć występujące oczywiście w znacznie mniejszej różnorodności, również w niektórych językach europejskich. Nie będę nawet udawał, że potrafię je wymówić. Jest to do nauczenia, zwłaszcza, że słuch mam raczej niezły, ale nie miałem po prostu do tej pory takiej potrzeby. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi do głowy uczyć się języka tonalnego, z pewnością zwrócę na to uwagę. To chyba tyle. Tak jak wspominałem na początku, bardzo dużo informacji do przetrawienia, dlatego polecam przemyśleć na spokoju i wracać do materiału krótkimi fragmentami. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasno przedstawione, no i w razie jakichkolwiek pytań zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach. Aha, no i jeszcze zapraszam do obejrzenia materiału prezentującego występowanie głosek w różnych językach, o ile oczywiście już go opublikowałem. Także do następnego razu.